Jedna z moich ulubionych roślin. Może przynieść wiele dobrego, jeśli potrafimy ją właściwie stosować. Mam już film na kanale o tym ziółku, ale dziś dowiecie się, co jeszcze możemy z niego zrobić. Ciekawi? To nie przedłużam. Zapraszam na krótki filmik. Dzisiaj przepis na ocet piołunowy. Kto jeszcze nie wie, co oprócz octu można zrobić z piołunu, to musi koniecznie obejrzeć wcześniejszy film. To teraz szybciutko wykonanie. Do zrobienia octu z piołunu potrzebuję zaledwie 2 składniki. Świeżo zebrany piołun, dokładnie tutaj mam około 30 g piołunu oraz zwykły ocet spirytusowy 10%. Zabieram się więc za przygotowanie. Na początku ziele piołunu kroję na drobniejsze kawałki, by wyekstrahować więcej substancji zawartych w tkankach roślinnych. Rozdrobnione ziele piołunu przekładam do słoika i zalewam 300 ml octu spirytusowego. Słoik szczelnie zakręcam i odstawiam na miesiąc w ciemne miejsce. Po tym czasie odcedzam i przelewam do buteleczki. Jeżeli taki ocet będzie potrzebny szybciej, to po minimum tygodniu można już go stosować. Pewnie jesteście ciekawi zastosowań tego octu piołunowego, a więc już przechodzę do rzeczy. Przede wszystkim ocet z piołunu można popijać podobnie jak nalewkę czy napar przy takich problemach jak niedokwaśność soku żołądkowego, zaparcia, niestrawność w ilości 5 do 10 ml na pół szklanki wody. Taka mikstura przyczyni się do zwiększenia kwasu solnego w żołądku, a co za tym idzie, poprawi przyswajalność białek. Ocet piołunowy możemy też stosować do okładów i przemywań. Wówczas należy rozcieńczyć 1 łyżkę octu z piołunu w szklance wody. Jeśli ktoś szuka naturalnego sposobu na pchły czy wszy, to ocet piołunowy również tu się nada. By się pozbyć żyjątek, należy wetrzeć we włosy płyn, przykryć folią czy jakąś ceratką na około 30-40 minut, a następnie umyć włosy szamponem. Najlepiej byłoby spłukać je na koniec naparem z piołunu. Taki zabieg dobrze zrobić ponownie po 3 dniach. Ocet piołunowy nada się też do spryskiwania odzieży i skóry w celu odstraszenia nieprzyjaznych owadów. Co do przechowywania, pamiętajcie, że wszystkie octy ziołowe najlepiej przechowywać w ciemnych butelkach, chłodnym miejscu. I to już wszystko. Jeśli odpowiada Wam taka formuła filmów, czyli prosto, zwięźle i praktycznie o moich sposobach na zdrowie, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam wszystkich cieplutko i lecę zbierać kwiaty bzu czarnego, bo w mojej okolicy dopiero zakwitły. A ile fajnych rzeczy można z nich zrobić? Oczywiście o tym jest już film na moim kanale, do którego obejrzenia gorąco zapraszam już dziś.